after the COVID break, and then it was really cold, and we had some night shoots where it was minus 25 degrees, and I couldn't move a single muscle in my face. I mean, it's not really ideal for an actor. I felt like, I mean, I haven't used Botox, obviously, but I imagine this is what it must feel like, because my face was completely immobile. Moi drodzy, nie będziemy tutaj robić na scenie żadnego small talku, od razu przejdziemy z pytaniami do was. Pytania możecie zadawać w języku polskim, najłatwiej, żebyśmy wszyscy rozumieli. Ja będę je tłumaczył dla naszego gościa i jego odpowiedzi będą tłumaczone na język polski dla wszystkich na sali. Okej? Okej. Dobra, to pierwsze pytanie. Kto by chciał zadać? I have a question. That's a surprise. Who was like on the set doing recording of Stranger Things? Who was like the most fun to work with? Like, who do you have most fond memories with? So I mean, as you know, the story was pretty much in two parts. You know, so I only met the adults during shooting. And most of my scenes were with David, and I mean, that was amazing. I mean, he's a really amazing actor, and I really enjoyed working with him because he was so, he gives you a lot as an actor, and that's important because you can only be as good as your partner on the scene is. Sorry. He told me to make a little break after 2 sentences. So. Okej. Jak wiecie, historia w Stranger Things była podzielona niejako na 2 wątki i Tom pracował jedynie z dorosłą częścią kadry. Także było to całkiem przyjemne. Najwięcej pracował z Davidem, który był świetnym współpracownikiem. Dawał dużo od siebie, a najważniejsze w grze aktorskiej jest to, żeby mieć dobrego partnera, bo jesteś tylko tak dobry, jak ta druga osoba, z którą się współpracuje. But everybody was really great. I mean, I enjoyed working with all of them. Yeah, and because of COVID, it was a very long shoot. We started before COVID, and then there was a break for 6 months, and then we restarted everything. Ale generalnie ze wszystkimi bardzo dobrze się pracowało. To była fajna produkcja, żeby przy niej pracować. Problemem też była pandemia koronawirusa. Kręcenie zaczęło się na 6 miesięcy przed wybuchem pandemii i po 6 miesiącach była przerwa w zdjęciach. No i potem spotkali się ponownie, kiedy już można było, jakby zdjęcia były kontynuowane. Także to był wydłużony proces. Mam pytanie. Aktorzy nadają życie swoim postaciom i moje pytanie dotyczy Gry o Tron. Czy ty jako aktor masz jakieś, jakby to powiedzieć, regret w stosunku do scenarzystów, którzy zniszczyli całe dziedzictwo Gry o Tron, zwłaszcza, że Arya, Faceless Man czy Tyrion zbudowali sławę tego serialu? Okay, that's a long one, so let me recap. So the thesis is that the actors make the characters alive, and the question is regarding the Game of Thrones. So do you as an actor have any regrets for the writers to, and this is a quote from the question, that destroy the legacy of the series, given that the Tyrion, the Faceless, and Arya kind of build the story around them and around the world of the Game of Thrones? Do you have any regrets? Do I have any regrets about what? That's a good question. I think regarding the kind of the ending of the series and the role that the Faceless... The ending of the series. Okay, let's not talk about the ending of the series. Nie rozmawiamy o zakończeniu serialu. But, I mean, to be fair, when the series started, 5 books were out by George R. R. Martin.
And the producers, of course, they thought doing one book every season, by the time they would get to season 5, then George R. R. Martin would already have written another book. But that didn't happen. So they didn't have a chance but to invent the end of the story. Żeby być sprawiedliwym wobec pisarzy, przy rozpoczęciu zdjęć na rynku czy napisanych było dopiero 5 książek, więc założenie było takie, że te książki będą się pojawiać na bieżąco, natomiast problem polegał na tym, że to się nie do końca skleiło. No i gdzieś tam to zakończenie musiało zostać stworzone w inny sposób, czy szybciej, czy gwałtowniej. Do I have any regrets? No. I really loved the character. I was a bit surprised when Arya in the last season just killed the Night King just like this. After I had trained her for 3 seasons to become a perfect assassin, and then she did it like in 2 seconds. That was like, I thought that could have been a better payoff. Czy czegoś żałuję z pracy przy Grze o Tron? Nie do końca. Jedyne co jako Faceless mnie zdziwiło jako moją postać, czy jako mnie odgrywającą tę postać, to fakt, że ćwiczyłem Arię przez 3 sezony, trenowaliśmy razem, żeby została jak najlepszym skrytobójcą, a ona wzięła i podeszła do Night Kinga i zrobiła go jednym pchnięciem w serce. Jakby było to trochę mało satysfakcjonujące, mogliby to troszkę lepiej napisać. That's correct. As a fluent Polish speaker. Okej, następne pytanie. So, in Stranger Things movies, do you really was in Russia, on Kamchatka? No. But actually, all the outside scenes we shot in Lithuania, near Vilnius. And so the reason why the production went there is because in January, we started shooting in January, there's normally 2 meters of snow. In that year, 2020, there was not a single snowflake. So they had to bring in snow cannons and like make artificial snow in that valley that we were filming in. Nie byłem na Kamczatce, natomiast faktycznie zdjęcia do tych scen, które odbywały się na zewnątrz, były realizowane na Litwie, niedaleko Wilnus. I co ciekawe, wybrana została ta lokacja ze względu na to, że tam zazwyczaj zimą jest około 2 metry śniegu. Natomiast w 2020, kiedy zdjęcia były realizowane, nie było tam nawet jednego płatka, także trzeba było zorganizować armatki śnieżne i cały plan pokrywać sztucznym śniegiem, żeby sceny wyszły tak, jak powinny. But then we went back in 2021 after after the COVID break, and then it was really cold, and we had some night shoots where it was minus 25 degrees, and I couldn't move a single muscle in my face. I mean, it's not really ideal for an actor. I felt like, I haven't used Botox, obviously, but I imagine this is what it must feel like because my face was completely immobile. So you have or haven't used Botox? No, I haven't. Not yet. Fair enough. Jakby po powrocie, po COVID-zie w 2021 niektóre z nocnych scen, które były kręcone przy minus 25 stopniach Celsjusza, co powodowało, że w czasie zdjęć było tak zimno, że nie byłem w stanie poruszyć żadnym mięśniem swojej twarzy, co nie jest idealną sytuacją dla aktora grającego w serialu. Natomiast Tom mówi, że nie używał jeszcze botoksu, ale wyobraża sobie, że właśnie tak czuje się osoba, która z takowym przesadzi, nie jest w stanie zrobić żadnej miny. Yes.
Czy mamy następne pytanie? No, it was even for the camera. They were worried at some point that the cameras would stop working because when it's that cold, like with all the mechanisms and stuff, it gets really tricky. And then, yeah, but. Nawet ekipa bała się, że w trakcie zdjęć kamery zawiodą ze względu na to, że kiedy jest aż tak zimno, mechaniczne elementy urządzeń mogą po prostu odmówić posłuszeństwa, zamarznąć w miejscu. Yeah, but then we went for all the inside scenes, like everything that's inside the prison and the big fight scenes with the Demogorgons. That was all in Atlanta, in the States, in the studios, and then it was very warm. A żeby zrealizować wszystkie sceny, które kręcone były we wnętrzach, to już było te wszystkie sceny w więzieniu z wielką walką z demogorgonami, wszystkie te wątki, to było realizowane już w Atlancie, normalnie w studio, więc tam problemów z temperaturą nie było. Okay. Okay, so next question will be also regarding the Stranger Things role, because your character was speaking Russian, and you were speaking very fluently. And the question is, did you have to learn this Russian for the role? Do you know any other languages, and how did you learn them? Okay, let me just. Okej, pytanie jest o to, czy Tom musiał nauczyć się języka rosyjskiego do roli w Stranger Things i jakie inne obce języki również Tom zna. So that's a long story. Since I'm very old, I grew up in East Germany. So, and maybe some of you remember we had to learn Russian in school. Nobody really liked it, but I always liked languages even when I was growing up. To jest całkiem długa historia. Z racji tego, że jestem naprawdę stary, tak naprawdę urodziłem się i dorastałem w Niemczech Wschodnich. I jak możecie wiedzieć lub niektórzy pamiętać, trzeba było uczyć się w szkole rosyjskiego jako języka obcego. I to nie jest tak, że lubiłem się go uczyć, natomiast generalnie lubię języki obce. Yeah, and the reason for that was because we couldn't travel. We couldn't even, since the 80s, we couldn't even come to Poland. I mean, we were really locked in. And so for me, learning languages was always a bit like a window to the world. Powodem tej fascynacji był fakt, że nie mogliśmy podróżować. Generalnie już w latach 80. Zamknięcie granic było na tyle szczelne, że nawet podróże do Polski nie były możliwe. Więc uczenie się języków obcych było dla mnie swoistym rodzajem okna na świat, możliwością udania się być może gdzieś w inne miejsce. So yeah, I mean, I can have a conversation in English, in French, in Italian, and I speak a little German. And Russian, yeah, so I cannot have a fluent conversation, but I had the sound in my ear. And actually, when I was offered the part, I thought, very stupidly, that it would be in English with a Russian accent. But then I got the scripts, and half of it was real Russian. And I was like, oh, fuck, I mean, this is gonna kill me. Okay, so generalnie jestem w stanie prowadzić konwersację po francusku, angielsku, was there Spanish? Italiansku? Italiańsku. Spanish, was it? I understand Spanish, yeah, but German is... what's German? Niemcy? Yeah. That's a funny story, actually. I can tell you backstage then. Można prowadzić rozmowę również po hiszpańsku, co nieco po niemiecku, a co do rosyjskiego, nie do końca. Na pewno nie jest to język
płynny, natomiast gdzieś tam ze słyszenia jest w stanie gdzieś tam rozpoznać, skleić dźwięki. Natomiast jeżeli chodzi o Stranger Things, no to w momencie, w którym pojawiła się oferta roli, założenie było takie, że to będzie postać, która będzie mówiła po angielsku z rosyjskim akcentem, a potem faktycznie doszedł scenariusz i okazało się, że połowa kwestii jest po rosyjsku i no, była to niemiła niespodzianka. Can I have a follow-up question to that? No. Yes, what is it? Does it feel like you've lied on your CV and then you got the job? That's actually something I've learned from the Americans. You always have to pimp your CV. You have to pretend that you know things even if you don't. And then when you get the job, then it's time to really follow up, yeah. Moje pytanie było takie, czy to jest takie właśnie uczucie, kiedy nakłamiesz w CV, a potem faktycznie dostajesz tę pracę. I jakby tak, to jest coś, czego nauczyłem się od Amerykanów w zasadzie, że trzeba swoje CV zawsze odpicować, no i potem jak się dostaje już tę pracę, to no cóż, pora wziąć się w garść i dowieść. But it can be dangerous. Ale bywa to niebezpieczne. But what did I want to say? Yeah, and then of course I had a dialect coach when we were filming. And I mean, thank you for saying it was good, but I mean, it was far from perfect. I mean, I spoke with some Russians, and I was happy that they said they understood what I was saying. But of course, I mean, as an actor, you want to do the part justice, and playing a real Russian, you know, I was like, of course, I want to do it as well as possible. And so I worked a lot with the dialect coach, but there are so many sounds in Russian that are completely alien to my ears. For instance, he would always work with me. I would say something, and then he would say, no. It's not a soft L, it's a hard L. I said, what do you mean? L is L. So it's like a lot of sounds that are not really, that I cannot hear. You're testing me a lot today. Go, Norbert. Generalnie w pracy z tymi kwestiami rosyjskimi bardzo pomagał Tomowi trener dialogów, trener wypowiedzi, który pomagał mu właśnie z tymi rosyjskimi kwestiami. I bardzo, bardzo dziękuję za stwierdzenie, że to było dobre wykonanie, czy dobre używanie rosyjskiego języka. Schlebiał mu fakt, że ludzie, którzy normalnie na co dzień mówią po rosyjsku, mówili, że są w stanie zrozumieć, co Tom do nich mówi. Natomiast tak, w dużej części, czy mocno opierał się na współpracy z tym trenerem odnośnie języka. I jest to o tyle fascynujące, że język rosyjski jest bardzo obcy, a tutaj zakładam, że chodzi o rdzeń w ogóle językowy, że są dźwięki w języku rosyjskim, których osoba z innej kultury generalnie ma problemy, żeby w ogóle wypowiedzieć. No i na przykład kwestia typu w czasie realizowania jakiejś kwestii, to nie jest miękkie L, to jest twarde L i jakby co masz w ogóle na myśli, przecież L to L, także tak, tego typu problemy. Dobrze, Norbert. Thank you, that means a lot. Okay, następne pytanko. Okay, so I have two questions. My first question is, how was it to work on a set of Game of Thrones? Could you tell us something more about it? Like, for instance, at what time do you need to be on the set, and do you do your own fight scenes or you use stunt double? So that's my first. The funny thing is that your second question I get asked a lot, but I never did a single fight or stunt scene on Game of Thrones. I just stand there and I talk, and all the killing happens off screen. But like you need, for instance, to run, or I don't run. It happens something dangerous, for example. Let's say Jakie doesn't run. Yeah.
I do sometimes. But yeah, there were not really stunt scenes for me. Aya had a lot of fights, but I was always only standing there and watching. To ciekawe, bo często jest mi zadawane pytanie odnośnie scen kaskaderskich, odnośnie tego, czy mam dublera, czy miałem dublera na planie Gry o Tron właśnie do takich scen, ponieważ moja postać generalnie nie miała żadnych scen kaskaderskich. Ja po prostu sobie tam stałem, a całe zabijanie i walki odbywały się gdzieś tam poza ekranem. Co ciekawe, nawet za bardzo nie było scen, w których musiałbym biegać, więc generalnie to trochę bardziej tak, że to Aria robiła całe zabijanie, a moja postać po prostu gdzieś tam sobie stała i obserwowała. And I mean, the first part of the question, I mean, it's sometimes you have to get up very early, like at 4 or 5 if you have to be in makeup early, but it's different every day. I mean, sometimes you only have 1 scene per day, sometimes you have 5 scenes, and it always depends. So there's no rule. A co do pierwszej części pytania odnośnie pracy na planie, to bywa różnie. Czasami są takie dni, że trzeba być o 4-5 rano już realizować makijaż, przygotowywać się do scen, ale zasadniczo nie ma jednej ustalonej reguły, ponieważ są dni, w których można kręcić tylko jedną scenę, są dni, w których kręci się tych scen 4 czy 5, więc nie ma jednego stałego szablonu, według którego pracuje się na takim planie. But of course, I mean, to be on the set like a show of Game of Thrones, I mean, it's amazing for an actor because they have a little money and they can do something with it. So the stage design is amazing. The costumes are perfect. And that's really important for an actor because if you have a good costume and a good set, then you're immediately in another world, and it makes acting so much easier. Ale generalnie praca przy takiej produkcji jak Gra o Tron to ogromnie satysfakcjonująca i przyjemna praca ze względu na to, że przy takiej realizacji pojawia się co nieco pieniędzy, więc są w stanie zrealizować bardzo zaawansowane, bardzo realistyczne plany filmowe, ale też kostiumy. I dla aktora to jest duża pomoc, bo kiedy ten kostium jest realistyczny, kiedy ten plan jest świetnie zbudowany, dużo łatwiej jest przenieść się w buty postaci do tego innego świata. Okay, and I have a question about the scripts. Are you a journalist? Yes. Sorry. Are we doing an interview here? I finished journalism and social communication. Really? Yes. Now I am on the audiovisual production. So. Okay. My question is about the scripts because I heard that they were destroyed after reading. So could you confirm, is that true? Because they were, it was such a big deal with the scripts and about the spoilers for the actors. To prawda, że scenariusze do Gry o Tron były niszczone po przeczytaniu ze względu na obawę o wycieki fabularne. Yeah, the actors had to eat the scripts after we read them. Tak, aktorzy musieli zjadać scenariusz. No, it wasn't that strict. It was more like they were worried that things would get out and published before the show came out. So what happened from like season 4 or 5 onwards, when the show got really big, we would sometimes get scripts and all the character names were exchanged, so for aliases, so that if something got lost, then you couldn't really tell who was who and what happened. Ale generalnie nie było aż tak restrykcyjnie, ale faktycznie produkcja bała się o to, że jakieś szczegóły czy jakieś części skryptu zostaną zagubione i opublikowane, zanim faktycznie serial pojawi się na rynku. Także to, co zrobiono, to podmieniono imiona
postaci w scenariuszu na aliasy, żeby nawet w razie odnalezienia przez jakieś niepowołane osoby takiego scenariusza ciężko było rozeznać się w zasadzie o co chodzi w scenie i jaki ciąg przyczynowo-skutkowy się tam dzieje. Hello. I would like to ask you, did you maybe had a chance to visit Poland to see some places? Do you get some opportunities to visit some of those places? And do you like some parts of the Poland? So I live in Berlin, so I'm pretty much every other week in Poland because it's so close. Yeah, I've done some road trips. So during COVID, for instance, I did a road trip all the way for the Baltic coast to the Mazurski, whatever it's called in Polish, Mazuren in German. And then we drove all the way back through the center. So I've been to Warsaw and Łódź and Poznan, and yeah, no, I love it. I mean, the regions are so different. You know, it's you have a lot of different landscapes and countryside. So it's I really love that, and the atmosphere in the cities. It's really young and vibrant, and it's a really good energy. What? You know it's Sunday morning. For you? Yeah. Pytanie było, czy Tom zna Polskę, czy lubi Polskę, czy zdarzało mu się odwiedzać jakieś miejsca. No i generalnie zważając na to, że Tom mieszka w Berlinie na co dzień, to tak, bywa w Polsce praktycznie co drugi tydzień, a ma fajne wspomnienia z wycieczki, którą zorganizowali sobie w czasie pandemii, gdzie drogami poruszali się samochodami po wybrzeżu Bałtyku i potem w drodze powrotnej przez centrum kraju, przez Warszawę, przez Łódź, notabene przez Poznań. Także tak, bardzo lubi różnorodność regionalną w Polsce. Jakby tym miejscem, gdzie wracali do Niemiec, były Mazury, także też bardzo piękne miejsce. Podobają mu się świeża atmosfera w miastach w Polsce. Także tak, bardzo podoba mu się nasz kraj. I'm good at this. That was short. Was it? I'm talking fast. Okay. Hi. Hi. So my question is, was it difficult to play scenes with monsters and other things without seeing the monster? Was there any difficult scene to play because of that? Yes. I have to tell you a secret. The monsters don't really exist. Pytanie było o to, czy trudno jest grać sceny z efektami specjalnymi, gdzie faktycznie w czasie robienia tych scen tych potworów nie ma na planie, więc odpowiedź brzmi tak. Generalnie tak naprawdę potwory nie istnieją. But it was very funny because when, for instance, we shot the big fight with the Demogorgons in the arena, there were stunt guys that had made the choreography for the fight, and we had rehearsed like the choreography and for 2 weeks or something. And on the day when we were filming it, or on the days, the stunt guys played the monsters, and they had, you're following? Yeah. They had harnesses and long wooden sticks in the back, and on top was a tennis ball, so that we would know where the face of the monster is. Ale ciekawym aspektem jest na przykład fakt, że przy kręceniu tej wielkiej sceny z walką z demogorgonami na arenie w Stranger Things faktycznie kaskaderzy, choreografowie gdzieś stworzyli całą tą sekwencję walki, trenowali to z aktorami.
I w czasie realizacji zdjęć ci sami kaskaderzy brali udział w realizacji tych zdjęć i oni odgrywali te potwory. I żeby ułatwić pracę, mieli na przykład dodane kije na plecach, na szczycie których była piłeczka tenisowa, która miała pomagać aktorom orientować wzrok na twarzach potworów. And just to give you an example that the life of an actor is not always glamorous. I żeby dać wam przykład na to, że życie aktora nie jest zawsze takie fancy. We shot that scene for 1 week. And so if those of you remember, there is one part in the scene where I have to take a big axe and try and get it in a door, in a metal door, and try to get the door open. Generalnie realizowaliśmy te sekwencje przez tydzień i jeżeli pamiętacie, był tam taki moment, w którym postać Toma musiała złapać wielki topór, wrzucić go w stalowe drzwi i próbować, używając tego topora, te drzwi otworzyć. So for 1 week, I was stuck with that axe that was fucking heavy in that door, trying to do this. Because we were doing so many different takes from so many angles that I, as an actor, never knew when the cameras were on me. So I didn't know which part they would eventually use. So I always had to really give it my everything. Więc ja jako aktor byłem obarczony obowiązkiem przez cały tydzień szarpania tej siekiery w tych drzwiach i generalnie trzeba powiedzieć, że ta siekiera była całkiem ciężka. I problem polegał na tym, że kręcone było tyle ujęć z tak wielu różnych kątów, że jako aktor nie wiedział nigdy, które z tych ujęć łapią jego postać, które z tych ujęć będą ostatecznie wykorzystane, więc za każdym razem przez cały ten tydzień, niezależnie od tego, które ujęcia były kręcone, ta walka z tym toporem i z tymi drzwiami musiała być odgrywana tak, jakby była tą jedyną, tą ostateczną i musiał za każdym razem dawać z siebie wszystko. There was also a scene like that on Game of Thrones, the big stick fight, Arya and the other girl in the temple, the wave. They were doing that fight, and all my character had to do, I had to come in the door frame, watch, and then at a certain point, I had to do this. And we shot that scene for 4 days. So after the 4 days, I didn't even know how to nod anymore. I was like... Podobna sekwencja miała miejsce w Grze o Tron, gdzie Arya z drugą dziewczyną toczyły walkę w świątyni i tak naprawdę jedyną sceną, w której pojawiała się postać Toma, to była scena, w której on staje w futrynie, staje w drzwiach i z poważaniem kiwa głową. I problem polegał na tym, że ta scena była kręcona przez 4 dni praktycznie non-stop i już na koniec tych 4 dni Tom nawet za bardzo nie wiedział, jak się kiwa głową. All right. I wanted to expand on the language question a bit. Here I am. And you've done also dubbing in different languages. So I wanted to ask, how does the language inform how you say each line? And is there a difference in preparing maybe when you have to do different languages? Oh, that's a very good question. So I haven't dubbed in different languages. So I have acted in different languages and then dubbed myself in German mainly. But of course, I mean, even if you speak a language very well, it's still a foreign language and the intonation is always different. And my brain is always German. So when I say something, for instance, are you following? I did a movie in Italian, and
and it was a comedy. It was called Rose Island, and go Norbert. Okej, pytanie jest o pracę w różnych językach i o ewentualny dubbing wykonywany w innych językach. I jest to dobre pytanie, natomiast Tom nigdy nie realizował dubbingu w obcym języku. Grał w filmach, w których wypowiadał się w obcych językach, natomiast jeżeli chodzi o dubbing, to się nigdy nie zdarzyło. Zdarzyło się jedynie ewentualnie dogrywanie dubów do swoich postaci w języku niemieckim. Natomiast gdy gra się w innym języku, to faktycznie jest wyzwanie, ponieważ wypowiedzi są wygłaszane w jednym języku, ale no, mózg pozostaje zawsze niemiecki, więc to powoduje pewne konflikty. I dla przykładu Tom grał we włoskiej komedii pod tytułem Rose Island. Yeah, so and the director was, he always said, yeah, we're doing Italian comedy, la commedia italiana. And the melody has to be like na 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 na. And I was like, okay, this is really weird, because, so sometimes, but I had to say it like that, but sometimes I felt like a parrot, just repeating things that I didn't really feel. So it's always tricky to, get that together when you act in a foreign language. I reżyser tej komedii podchodził do tego w ten sposób, że hej, robimy włoską komedię, komedia italiana i że ten akcent musi być taki śpiewny. Tutaj melodia intonowana przez Toma. I dla Toma było to strasznie dziwne, ponieważ jakby nie był w stanie nadążyć za tą wizją reżysera i czasami sprowadzało się to do tego, że Tom realizował swoje wypowiedzi praktycznie jak papuga, po prostu powtarzając to, co usłyszał od innych. Natomiast to powoduje pewne problemy, ponieważ jako aktor wtedy nie czuje się swobodnie, nie czuje się, jakby nie odczuwa tego komfortu grania postaci. Does that answer your question? Hello. Here, I am here, yeah. First of all, Valar Morgulis. Valar Dohaires. Okay, I just realized something. You were talking, you were interviewing, yeah, and I just realized that I want to know something about you. So I took up my phone, yeah, Googled it, and I realized that you have birthday in 2 days. I have no idea what you're talking about. Okay, so I have a proposition right now. All stand up and sing in Polish 100 lat. Okay. 100 lat. Niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję. 100 years. I'm not that old. That's the wish. But thank you. That's the wish. Okay. But no more, please. I'll stop smoking very soon. Yeah, me too. Okej, następne pytanie. Właściwie to ja mam 2 pytania. So there will be 2 questions. Pierwsze. Wracamy do scen walki. W grze o Tron nie było żadnych, ale były w Jacku Ryanie. Czy w Jacku Ryanie sceny, które odgrywała twoja postać Max, grałeś ty, czy miałeś kaskaderów? Okay, so there were no fighting scenes in Game of Thrones, but there were in Jack Ryan. So as your character was playing fight scenes, Max was playing fight scenes, was it you or was it your stunt double? 50-50. So when you have a fight scene, it's always stunt guys who do a choreography, and then you rehearse the choreography with them. And on the filming day, on the shooting day, it's filmed with both. It's filmed with the stunt guy and it's filmed with you. And then in the editing, they try to use whatever looks best. They always try to use the actor, but of course the actor is most of the time not very good. So it's great to have stunt guys that make you look good.
Generalnie pół na pół. Zazwyczaj proces wygląda w ten sposób, że to kaskaderzy wymyślają choreografię i testują ją i uczą aktora. I potem w czasie zdjęć są ujęcia realizowane przez aktora i są ujęcia realizowane przez kaskadera. I zasadniczo całość rozgrywa się gdzieś w montażu, gdzie wybierane są najlepsze ujęcia dla odpowiednich fragmentów sekwencji, żeby stworzyć jak najlepiej wyglądającą ciągłą sekwencję. Priorytetem jest wykorzystywanie scen z użyciem faktycznie aktora, a nie dublera, natomiast no, nie oszukujmy się, to dublerzy, to kaskaderzy są lepsi w tym, co robią, niż aktorzy. So of course they always use the actor in the close-up, and you really have to do the whole thing. But I mean, with the stunt guys, because that's all they do their entire lives. I mean, it always looks much better. So they try to edit it. Generalnie zawsze na pewno wykorzystuje się zdjęcia czy ujęcia z aktorem do zbliżeń. Natomiast jeżeli chodzi o walki, to gdzieś tam u kaskaderów jest to lepiej realizowane. Okay, thank you. I might have lost a sentence I or drugim moim pytaniem jest to, że jesteś najbardziej znany ze Stranger Things, Gry o Tron, ale chcielibyśmy usłyszeć o mniej znanych projektach. I zasadniczo to chciałam wiedzieć, jaki projekt w całej twojej karierze aktorskiej był najbardziej satysfakcjonujący? Z czego jesteś najbardziej zadowolony? Okay, so we recognize you, we know you from Stranger Things, from Game of Thrones, but the question is about other projects. So what would you say would be the project in your career that is the most satisfying for you as a person? Well, so I think I had a very classical career. I started out doing theater for 7-8 years with companies, and only when I was in my late 20s, I slowly got into film and television. And then, of course, in the beginning, you get small parts, sometimes a day here and a day there, and then slowly the parts get bigger if you're lucky. But I mean, every little step is important, and you learn something with every job that you do. I even did like a daily soap 15 years ago because I needed the money, and creatively it wasn't that great, but I learned something doing that as well. Yeah. Wydaje mi się, że mam dosyć klasyczny rozwój kariery, to znaczy zaczynałem w teatrze, gdzie przez 7-8 lat grałem na deskach teatru z różnymi firmami i później gdzieś tam zaczęło się przy wieku tam późnych 20 kilku lat zaczęły się pojawiać pierwsze role w telewizji i to takie dorywcze robótki, jeden dzień tutaj, jakieś małe role. Ale potem, jeżeli ma się szczęście, te role stają się oczywiście progresywnie coraz większe, ale różnie to bywa. Około 15 lat temu nawet zdarzyło się Tomowi grać w mydlanej operze, która była realizowana dzień w dzień, ponieważ gdzieś tam potrzebne były pieniądze, no i tak to się czasem dzieje. Natomiast każdy krok w takiej karierze jest bardzo ważny, każdy krok coś daje, można się czegoś nauczyć i wyciągnąć z tego coś dla siebie. So yeah, now I'm of course because I think it's important that you're not only play one thing as an actor, or at least that's what I find interesting about the job is playing different characters. So now when I look for jobs, or for projects, I try to do a comedy and then a drama and then, you know, but that's always only possible if you have several offers. I mean, if you only offered one thing, that's what you do. But I try to be a little diverse.
Ale myślę, że najważniejsze w roli czy w życiu aktora jest to, żeby nie być człowiekiem, który gra tylko jedną rzecz. Ważne jest, żeby być w miarę uniwersalnym, żeby no w tym momencie Tom ma taką swobodę, że może gdzieś tam wybierać sobie rolę, natomiast oferowane są różne rzeczy, no i kwestia jest taka, że trzeba gdzieś tam między nimi kluczyć tak, żeby wybierać to, co będzie sprawiało satysfakcję. So what was the most satisfying project you had? Many, really. I mean, I cannot say satisfying because sometimes things work and sometimes things don't work. And you always, when you play a part, you always have a certain creative idea, but you need good colleagues, you need a good director, you need a good production, a great editor. I mean, there's so many factors that make a production good or not good, and you as an actor, you always just like one part. But if I had to name a few, so I did a German series called Das Boot for 3 seasons. That was a very ambivalent character, so I could give the personality a lot of different nuances. That's satisfying for me. Ciężko powiedzieć odnośnie, czy nazwać jakiś projekt najbardziej satysfakcjonującym, ponieważ czasem rzeczy się udają, czasem się nie udają. Natomiast to, co jest gdzieś tam ważne, to fakt, że w daną rolę, w dany projekt można wsadzić trochę swojej, czy sporo swojej kreatywności. No i można trafić na udaną ekipę, można trafić na mniej udaną ekipę, można mieć fajną współpracę z innymi na planie, a może się to czasem nie udawać. Natomiast przykładem tutaj może być rola w niemieckim serialu Das Boot, w którym Tom wciela się w taką postać dosyć ambiwalentną, która nie ma zdefiniowanego za bardzo takiego szablonu, w którą dzięki temu można wsadzić dużo niuansów, a pokazać sporo tej kreatywności. If you have to choose, who is your favorite character in Game of Thrones and in Stranger Things? And you can't choose yourself, of course. Damn it. It's Sunday morning, Jesus. No, Game of Thrones, I really like the bad guys because I think they're most interesting. So my favorite characters on Game of Thrones would be King Joffrey, maybe, and Ramsay Bolton. Love them. Amazing guys. And Czyli dla Gry o Tron najwięcej sympatii ma dla złych postaci. W tym przypadku wybrałby króla Jeffreya i Ramsaya Boltona. Są wybitnymi postaciami. The bad guys are more fun. I ci źli są generalnie bardziej fajni. And on Stranger Things, I love Dustin, Joyce. I think Winona is doing an amazing job portraying Joyce. It's really hard to choose. Jeżeli chodzi o Stranger Things, no to gdzieś tam wybór byłby między Dustinem, ewentualnie oraz Joyce, gdzie tutaj duże ukłony w stronę Winony, która wcielając się w postać Joyce daje z siebie wszystko. Hi. Are there any particular characters, like types of characters, franchises, or maybe other actors that you would like to work with? I would like to work with many actors of franchises. The question is, do they want to work with me? Chciałbym współpracować z wieloma aktorami i markami, tylko pytanie pozostaje, czy oni chcą współpracować ze mną. I mean, it's not really how it works, you know. As an actor, I cannot say, I would love to be in the next Marvel movie, and then my agent calls the producers and they go, oh yeah, great, let's have him. It's always luck and timing, and I don't think about projects that way. Of course, I would like to be in the next Marvel movie, but I'll see what's offered, you know, and then I choose. Then I can choose what I want to do.
to też nie do końca tak działa w biznesie filmowym. To też nie jest tak, że któregoś dnia można zdecydować, hej, chciałbym grać w następnym filmie Marvela i wtedy mój agent dzwoni do producenta Marvelowego i mówi, i oni wtedy mówią, hej, okej, jasne, jak najbardziej, chodź, bo mamy wakat. To trochę inaczej działa w tym świecie. Bardziej polega to na rozglądaniu się po tym, co jest oferowane i wyborze z tego, co jest dostępne. But if you had to choose your dream job, like still in filming world, because I imagine you would love to be a captain of the U-boat. So in the film industry, what would that be? I don't know, Star Wars, Star Trek, Camelot series, whatever you'd prefer. I hate you, Norbert. Good thing we're coming to an end. I can't say. I don't really have a dream part. It's either a good script or it's a bad script. If it's a good script, it's a dream part. You know, I mean, yeah, I would love to be the next James Bond, but it's not going to happen. To też nie jest tak, że gdzieś tam istnieje taka wymarzona rola. Albo scenariusz może być dobry, albo scenariusz może być zły i nie zależy to od tego, w jakim filmie ten scenariusz się znajduje. No ale z drugiej strony chciałby być następnym Jamesem Bondem, no ale to raczej się nie wydarzy. So Yeah, no, it's not going to happen. A German James Bond would not. That's a shame. The world is not ready for that. Fast and Furious spin-off, Italian Job. Fast and Furious, yeah, maybe something with car racing. That would be amazing. Więc może Szybcy i Wściekli, może Włoska Robota, coś z samochodami, to by było coś na co by się połasił. Because we just discovered behind the scenes that we're both big fans of Alfa Romeo. And I just came back yesterday from a 5-day car race with a vintage car in Italy, and that was amazing. Tak, ponieważ okazało się jeszcze na backstage'u, jak rozmawialiśmy z Tomem, że oboje jesteśmy fanami Alfy Romeo, no i Tom przez ostatnie 5 dni brał udział w imprezie rajdowej Mille Miglia we Włoszech, w której mógł prowadzić muzealne, wręcz przepiękne Alfa Romeo w serii wyzwań na Półwyspie Amerykańskim. Okej, ostatnie pytanko, musimy niestety powoli kończyć. So that would be our last question. Yeah. Have you always wanted to be an actor, or did it just come up randomly? And would you like to change your job, or is it something you really enjoy? It's too late. It's really too late. I mean, if I wanted to do something else now, God, I say I don't know. I'll be retiring soon. No. How did I get the idea? I don't know. When I was 15 or 16 and I was still in school, I always knew I wanted to do something artistic. And initially I thought about music. But then at the same time I realized if you want to be a professional musician, then you really have to practice a lot. And it's just you and your instrument. And I thought that could be a bit lonely over time. And then for some reason, the idea of theater crossed my mind because I thought that's a very social thing. It's a group effort. And and then everything happened step by step. I applied at a drama school, I got in, I studied, and then I was with theater companies. So it was a very organic thing, and I would always do it again. I mean, it's an amazing job. It's sometimes very hard because it's insecure, and there's so many actors, and so many good actors as well, and a lot of them don't get jobs because it's also about networking and it's about timing and a lot of different factors. Norbert. You know whose job is really hard as well?
And whose fault is that? I can't think of anyone. I mean, no idea, right? Yeah. Yeah, and everybody speaks English. That's the catch. Not everybody. Ale tak, jeżeli chodzi o zmianę pracy, no to generalnie zdecydowanie jest za późno, już bliżej do emerytury niż do zmiany pracy. Generalnie nie ma za bardzo jak tego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję o zostaniu aktorem, już w szkole gdzieś w wieku nastoletnim, około tam 15 lat, pojawiło się to uczucie, że chciałby mieć coś wspólnego ze sztuką. I w pierwszej kolejności gdzieś tam pojawił się pomysł o udzielaniu się w muzyce, o graniu muzyki. Natomiast jeżeli chodzi o to, no to następną refleksją było, że to oznacza bardzo dużo ćwiczeń, bardzo dużo treningu. Natomiast to z kolei powoduje, że jest się samemu ze swoim instrumentem. No i to może być dosyć samotna przygoda. No i potem gdzieś pojawił się ten pomysł aktorstwa, więc tutaj była większa szansa na współpracę z ludźmi, na wymianę doświadczeń z innymi ludźmi. Natomiast to też nie jest łatwe, ze względu na to, że tych aktorów jest bardzo wielu uzdolnionych aktorów. Nie każdy dostaje pracę, tutaj też liczą się kontakty, liczy się networking. A sam rozwój w stronę aktorstwa, cóż, to było krok po kroku. Aplikowanie do szkoły aktorskiej, dostanie się do tej szkoły aktorskiej, pierwsze kroki na scenie, pierwsze role i rozwijało się to bardzo naturalnie. I'm good at this. I think you missed something. I might have, but as you said, you're making my job hard. So last question would be for me. Do you know that sitting in this chair on the close-ups, you've got these like wings or horns coming from the seat behind you and you look like a devil? Wait, shit. I have to move this way. Now this is perfect now. Yeah. Tom Wlaschiha. Dziękuję. Thank you very much, Norbert.